Cześć! Rok 2020 wywrócił wszystko do góry nogami. Ale nie program hasając w skarpetkach. Wyposażeni w odpowiednie sprzęty wyruszyliśmy w dalszą podróż. Odwiedzamy kolejne ciekawe miejsca i poznajemy interesujących ludzi. Dziś jesteśmy w Krakowie, aby poznać gabinet Masuje Misami, który zajmuje się dźwiękoterapią. Oczywiście głównymi bohaterkami Masując Misami są tytułowe misy, ale nie jedynymi, ponieważ możemy tutaj znaleźć wiele różnych instrumentów służących do dźwiękoterapii, bardzo popularne kamertony, ale też instrumenty bardziej egzotyczne jak koncha, która pochodzi z Ameryki Południowej i służyła pierwotnie plemionom do wywoływania duchów przodków. Mamy też oczywiście świece solne. Najbardziej zaciekawił mnie taki instrument, żabka. Zaraz zaprezentuję. Tak myślę. I co ciekawe, to również jest dźwiękoterapia. W jaki sposób się narodziła w ogóle koncepcja czegoś takiego, żeby zainteresować się dźwiękoterapią, zainteresować się tym wszystkim, co dają nam dźwięki w sensie leczniczym? Moje zainteresowanie wyniknęło z potrzeby, ponieważ wcześniej zawodowo zajmowałam się zupełnie czym innym i miałam racjonalne myślenie i traktowałam takie rzeczy jak czary-mary. Ale kiedy po pewnym wydarzeniu takim dosyć mocnym w moim życiu cierpiałam na bezsenność, pół roku nie spałam, postanowiłam jakoś sobie poradzić niekonwencjonalnymi metodami i tak dotarłam do mis. Po pierwszym już masażu super spałam, mój sen się poprawił, jakość mojego snu się poprawiła i bardzo mnie zainteresowało, co się w moim organizmie stało, co się w moim mózgu stało, że to tak zadziałało. No i postanowiłam zbadać ten temat, chodziłam na różne rodzaje kursów, szkoleń, no i przez 10 lat badam ten temat i to jest niekończąca się historia. Do kogo adresowana jest dźwiękoterapia? W zasadzie to do różnych grup, bo prowadzę zajęcia zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi, z seniorami. Prowadzę indywidualne masaże dźwiękiem i też grupowe sesje relaksacyjne w dźwiękach. Co pomaga na jakie dolegliwości? Najbardziej na stres, bo dźwięki mis rozchodzące się w ciele wchodzą w rezonans z naszymi komórkami w organach, harmonizują je, dostrajają do takich zdrowych częstotliwości, co też powoduje odblokowywanie różnych bloków energetycznych i rozluźnia się ciało w ten sposób. W mózgu też, jak myślimy, stresujemy się, jak myślimy negatywnie, nasze fale mózgowe inaczej, w innej częstotliwości wibrują. Po relaksie fala dźwiękowa rozluźnia się, wchodzimy w stan alfa, co sprawia taki przyjemny, błogi stan. Jak wygląda taki typowy seans dźwiękoterapii? Czy trzeba się do niego jakoś specjalnie przygotowywać? No, dobrze jest się przygotować, to znaczy przyjść w takim luźnym ubranku, bez pasku, bez... Czyli ja raczej jestem źle ubrana dzisiaj na dźwiękoterapię. Tak, troszkę bym Cię tam rozebrała. Zdjęłabym łańcuszki i pasek i takie jakieś bez guziczków rzeczy, ale jeśli są guziczki, to ja też na to sobie poradzę, bo mam kocyk, więc przykrywam, żeby to nie rezonowało, bo misa jest metalowa, więc jak się postawi na czymś, co rezonuje, to będzie nie o taki dźwięk nam chodzi. Są dwa rodzaje sesji. Sesje indywidualne, czyli taki masaż dźwiękiem, wtedy misy ustawiane są na ciele, jest kilka technik tego masażu i druga forma, grupowe sesje relaksacyjne, gdzie jest więcej osób, leżą na matach, przykryci kocykami,
i używam wtedy nie tylko mis, tylko właśnie innych instrumentów również. I jest to taki jak gdyby koncert, ponieważ zawsze układam sobie przed koncertem jakąś kompozycję. Zależy to od nastroju, od pory. Na przykład w pełni księżyca sobie ustawiam jakieś dźwięki po kolei, czy jakieś dedykowane są sesje, to wtedy też inaczej gram. No to wiele czynników na to wpływa, ale generalnie albo indywidualnie, albo grupowo robi się takie. Czy są jakieś przeciwwskazania, że ktoś na przykład nie powinien korzystać z dźwiękoterapii? Ja w swojej 10-letniej praktyce nie spotkałam się nigdy z kimś, kto by źle odebrał dźwięki. Dźwięków się nie da też przedawkować. Można codziennie używać. Prowadzę teraz takie szkolenia, gdzie właśnie uczę, bo czas jaki nastał sprawia, że mniej osób wychodzi z domu, ale mogą sobie te dźwięki w domku korzystać i ja też uczę tego. No właśnie, ten czas, jaki teraz też mamy, to skłania ludzi do poszukiwania różnych metod zachowania równowagi psychicznej i często skłaniamy się ku Dalekiemu Wschodowi, ku jodze, medytacji, ale właśnie też dźwiękoterapii. Czy jest zauważalny taki właśnie istotny wzrost zainteresowania? Tak, generalnie ten czas powoduje, że ludzie zwracają się do siebie, do swojego wnętrza, słuchają siebie, obserwują, mają więcej czasu po prostu na to i zauważają, że nie do końca czują się dobrze w takim biegu, tak? No bo teraz mamy więcej czasu i okazuje się, że no, trzeba coś dla siebie znaleźć, żeby poczuć się lepiej, tak? I właśnie misy i dźwiękoterapia no, przeżywa teraz dobry czas. Co jeszcze oprócz mis? Bo tutaj na przykład widzę taki bardzo też interesujący instrumencik. No, misy są moje ulubione, ale oczywiście w dźwiękoterapii wykorzystuje się inne instrumenty. Też takim dobrym instrumentem jest gong, pochodzący z Mezopotamii 3000 lat przed naszą erą, ale też monochordy, które Pitagoras wymyślił, czy jakieś zenko, tego typu instrumenty, to są nowoczesne instrumenty, jest tego teraz dosyć dużo na rynku i wykorzystywane są głównie w relaksacji, bo mają taki bardzo przyjemny, relaksujący dźwięk. Oceanic drum, czyli taki oceaniczny bęben, który stosuje się również przy sesjach tych grupowych relaksacyjnych, bo taka sesja jest skomponowana w taki sposób, żeby przenosiła nasz umysł w takie przyjemne stany, więc albo morze, szum morza, albo jakiś las, połączone z medytacją, z jakąś relaksacją. No wspaniale po prostu koi nerwy. Jeszcze warto byłoby zwrócić na jeden naprawdę magiczny instrument, czyli gong. Tak, gong jest faktycznie magicznym instrumentem. Jego pochodzenie datuje się na 3000 lat przed naszą erą. Pierwsze wzmianki w Mezopotamii, czyli obecny teren Turcji, gdzieś stamtąd to pochodzi, ale gong był stosowany również w Chinach, w Tybecie, w Nepalu, na Bali, także w tych wszystkich azjatyckich krajach gongi są do dziś stosowane jako instrument uzdrawiający. Zaprezentujmy. Zaprezentuję.
Gong z kolei był według wierzeń tych azjatyckich używany w takich rytuałach uzdrowienia do wypędzania złych duchów. Czyli na dzisiejszy poziom świadomości nasz można to tak wytłumaczyć, że gong ma największy zakres częstotliwości od infradźwięku po ultradźwięki i po prostu odblokowuje wszystkie blokady w ciele, bo wchodzi w rezonans z tymi blokadami, odblokowuje je. A kiedyś wyobrażano sobie, że to są właśnie te złe duchy, te nasze emocje tutaj pochowane, tak, że to są złe duchy i że one rozpływają się właśnie dzięki dźwiękom gongu. No tak, gong jest naprawdę instrumentem o takim fajnym, głębokim brzmieniu. I jak widać, może być także instrumentem leczniczym, nie tylko przyjemnym dla ucha, ale także zdrowym dla naszego ciała. Żeby pokazać, jak wygląda taka sesja dźwiękoterapii, to może zaprezentujemy tutaj tak pokrótce, jak to wszystko może wyglądać. Jaki jest czas trwania takiej klasycznej sesji? Klasyczna sesja trwa około godziny. No a tutaj na potrzeby programu zrobimy taką mini sesję, żeby po prostu pokazać Wam, jak wygląda, czego się używa, jak to po kolei wszystko przebiega. Dobrze, ja sobie tutaj zaraz położę. O! Mięciutki materac. Mięciutki materac, ja Cię przykryję mięciutkim kocykiem, żeby nam pasek nie zarezonował. Tak. Ściągnę sobie tą przyłbicę. Czy jesteś już gotowa? Tak. Naprawdę bardzo przyjemne doznania. Polecam. Przesuwam misę i teraz Ci ustawię dwie. Ja podczas sesji normalnie nie mówię, ale ponieważ pokazujemy to powiem, co się dzieje. Teraz jedna misa wytwarza jedną falę, która się rozchodzi w ciele. Druga misa wytwarza drugą falę, która się rozchodzi w ciele. I te fale się na siebie nakładają, docierając do wszystkich komórek w całym ciele. Podczas takiego klasycznego masażu używam różnych mis, bo każda z nich ma inną częstotliwość odpowiadającą
innej częstotliwości organów i narządów w naszym ciele. I ja je ustawiam, są różne techniki tych miejsc. Na koniec, po takim masażu, zakończamy to takimi przyjemnymi dźwiękami słoneczków. To był masaż dźwiękami tylko w pigułce. Oczywiście warto polecić wszystkim skorzystanie z pełnej oferty. Ja nawet po tym mikromasażu na potrzeby programu już czuję się bardzo zrelaksowana. Jest to naprawdę odprężające i uspokajające, szczególnie w dzisiejszych stresujących mocno czasach. Natomiast taka godzina porządnego masażu dźwiękami musi dawać naprawdę jeszcze większego powera. Dźwiękoterapia wprowadza nas w fantastyczny świat dźwięków i wibracji, które, jak się dowiedzieliśmy, mogą mieć też właściwości lecznicze. Jest ona szczególnie przydatna teraz w ciężkich czasach, aby zachować równowagę umysłu i pogodę ducha. Dlatego z pewnością wszystkim mogę polecić to miejsce. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Ruszamy dalej.